Jesteśmy w Arequipie, mieście, które otaczają 3 wulkany. Idziemy do muzeum, w którym możemy zobaczyć mumie dzieci, które były składane w ofierze. Najlepiej zachowaną mumią jest dziewczynka, Juanita, która zginęła między 1440 a 1450 rokiem. Jej ciało jest świetnie zachowane i jest jedną z najlepiej zachowanych mumii na świecie. Szacuje się, że zginęła jak miała 12 albo 14 lat. W muzeum nie można nagrywać, więc opowiemy o tym, co usłyszałyśmy od przewodnika. Jest to muzeum poświęcone kulturze Inków i ich tradycji składania dzieci w ofierze. W 1995 roku na wulkanie, który znajduje się obok Arequipy, odnaleziono grobowce trójki dzieci, które zostały złożone przez Inków w ofierze. Jedną z nich była Juanita, 12-14-letnia dziewczynka, która jest zachowana w idealnym stanie, ponieważ na wysokości, na której ją poświęcono, jest śnieg i lodowiec, więc zachowała się w całości w świetnym stanie. To jest 6000 metrów nad poziomem morza ponad. Wystawa mną wstrząsnęła. Najbardziej pokój, w którym znajdowała się Juanita, właściwie była to replika jej ciała, ale wszystkie pozostałe eksponaty były oryginalne. Były tam tkaniny, w które była owinięta Juanita w trakcie swojej śmierci, przedmioty, które miała w trakcie rytuału. Wszystko było bardzo wstrząsające. Inkowie bardzo dokładnie wybierali dzieci, które będą złożone w ofierze i przygotowywali już niemowlaki do tego, że w przyszłości zostaną poświęcone. Całe życie żyły w okolicach Cusco i później, jak już osiągnęły odpowiedni wiek, musiały przejść drogę z Cusco do Arequipy, to jest około 600 kilometrów. Juanita została złożona razem z 2 innych dzieci. Dziewczynka miała 6 lat, a chłopiec między 6 a 8. I dzieci te musiały przejść 600 kilometrów. Podobno pokonały tę trasę w 4-6 tygodni. Juanita ma bruksizm, ma bardzo starte zęby, więc musiała się bardzo stresować. Ale dzieci wiedziały, że będą poświęcone i całe życie były przygotowywane właśnie do tego rytuału. Inkowie wierzyli, że dziecko poświęcone Bogu w ofierze odrodzi się jako bóstwo. Przewodnik powiedział nam, że do dzisiaj Peruwiańczycy praktykują rytualne zabijanie zwierząt i poświęcanie zwierząt wulkanom, jezioru, Titicaca, górom i oceanom. I powiedział, że zdarza się to zdecydowanie rzadziej niż kiedyś, bo teraz głównie jest to religia chrześcijańska, ale cały czas z tradycją inkaską i najczęściej ze zwierząt poświęca się lamy. Zanim zabito dziecko, najpierw upijano go alkoholem. Było to sfermentowane piwo, które powstało z nasion kukurydzy. Następnie dziecko, kiedy wypiło już ten alkohol, miało się ułożyć w tej pozycji embrionalnej, było owijane w tkaniny, bardzo drogie tkaniny wykonane z bawełny, wykonane z alpaki. Wokół dziecka były rozstawiane cenne przedmioty, głównie były to naczynia w kształcie kaczek, a rytuał kończył się tym, że dziecko uderzało się w głowę. Dochodziło do krwotoku i Juanita umierała 2 godziny. Oczywiście była w śpiączce, no ale krwotok, serce biło 2 godziny po uderzeniu. To jest bazylika katedralna, która została zbudowana w XVI wieku ze skały wulkanicznej i znajduje się przy placu głównym w Arequipie. Na przestrzeni lat katedra kilkukrotnie uległa zniszczeniu przez liczne trzęsienia ziemi i pożar. Hello, welcome to Arequipa.
I will present to you, I will introduce the volcanoes. Actually there, first of all, it's difficult to find volcanoes in that shape. And that's why it's very important in this city. Its name is Misti, 5,800 meters above the sea level. Actually, we found kids there that were sacrificed by the Incas there as well. Okay, but in Peru, we found a lot, but here only 3. Okay, kids, not good preserve. Okay, but we have one preserve in the city in a museum. And this is the other one, Chachani. It's the tallest one, the highest one. 6,075 meters above the sea level. All right, that's why with ice and snow. And over there, Pichu Pichu. Pichu, 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 many peaks, okay? Juanita was found in another volcano in the north, okay? Ampato. It's close to the valley of the Colque Canyon, okay? The Colque Canyon. Was good preserved because it's high like this, more than 6,000 as well. And it has a lot of snow and ice. But it's close to the volcano that is in activity, it's exploding. So the ash is coming close to this glacier, okay? And they found the mummy there. It could preserve because it was on ice. I heard that to these days some people in Peru sacrifice animals. Yeah, it's true. Well, it happened mostly in the Andes, not here in the city. In the Andes, no? In the small towns in the Andes, the people that have farms there, they still doing the same ceremonies like the Incas time. But they don't kill any more kids, okay? They just look for the baby llamas, okay? They sacrifice there. They do a ceremony like the Incas, and there is a ceremony as a grateful, no? Thank you. They say thank you to the mountains, to the Andes, because of the water, the food, the lands, and everything. But they are Catholics. Good. In Peru, as I'm said downstairs, we have a mix of cultures. Okay? Even myself, my mom comes from the Incas. Okay? My father comes from the Spanish. So our mix as well. I'm Catholic, but this side I'm Inca for this side. So I took the best thing of each other and I do my life better. That's it. Okay? I follow everything, but I do both. Okay? Before, in the colonial time, used to people hide everything, but now not anymore. If you want to do your sacrifice, whatever, you do it, no problem. You are free. Okay? If you do follow the religion, you follow as well the religion. Okay? It's what you, as much you do the best thing, no problem. Okay? As much you take the best thing of each and every one, no problem. Here in Peru, we are like that. I know, Catholic, we know as a Catholic that we cannot do that. Peru is really hard because we still have these remains from the Incas. We cannot say nothing, but okay, they are not God for us. No, this is not easy to take you something from the inside, no? From many centuries ago that you still follow. My grandma used to, with the coca every August, with the coca to the volcanoes, Misti, Chachani, Pichu Pichu, okay, with the coca, with incense. We pray, we do as well our payment, no sacrifice, like this, as a ceremony. Okay? We do in the farms mostly, not in the city. Okay? We do that. It's hard to understand, I know, for Catholics 100%, but as I said, in Peru, it's like that. Here in Peru, in the Andes, they took the baby llama as well, no? The baby llama, okay, they took. This is only for ceremonies special in August, but only special farms, like the people living in the Andes. And what's the name of the ceremony? It's Pachamama. They put some piece of gold, silver in the ceremony. They put the flowers. They put as well some crosses of Jesus, some images of Mary. It's a mix, okay? But they say thank you to the nature, okay? To the nature. Okay? This is the way, no? They still do. It works. Sometimes it works. It's just what you feel, no? The faith is very strong. It's a mix, as I'm saying. We talk about faith, what we doing behind another ceremony. No? It's the way, you know. It's not 100% like Catholic, you know, in Peru. It's more in the Andes, in this part of the south.
It's not really strong, the Catholic religion, like 100%. We follow the religion, but in this side, this is our ceremony, we go there as well to see. Okay, so we have both choices, no? Two opportunities, God and another God in the nature. So we are in advantage. W 2001 roku podczas trzęsienia ziemi zapadła się jedna z wież kościoła i zniszczyła część organów, które są wewnątrz. I tu, gdzie widać jaśniejszy beton, kościół się zapadł. W Arequipie znajduje się klasztor świętej Katarzyny. Ma ponad 20 000 metrów kwadratowych i niejako jest miastem w mieście. Klasztor został założony w XVI wieku i jest zbudowany ze skał wulkanicznych, z wulkanu Misti i Czaczani. Do klasztoru przyjmowane były dziewczyny z bogatych hiszpańskich rodzin. Panował wtedy zwyczaj oddawania drugiego dziecka do służby zakonnej. Dawniej do nowicjatu można było wstąpić w wieku 12 lat, a śluby zakonne przyjmowało się po skończeniu 16 roku życia. Dziewczyny na rzecz klasztoru oddawały cały swój posag. Część sióstr miała kuchnię w swoich prywatnych domach, ale na terenie klasztoru jest też jedna duża dla wszystkich. Siostry w zakonie można było odwiedzać i wizyty odbywały się przez zakratowane okno. Do XIX wieku każda z sióstr mogła mieć swoją własną służącą, które mieszkały razem z nimi w zakonie, ale nie mogły przyjmować ślubów. Był taki moment, że w klasztorze przebywało 150 sióstr i aż 300 służących. Klasztor zreformował papież Pius IX. Wysłał do niego siostrę, Józefę Cadena, która zniosła niewolnictwo. Bogatsze dziewczyny wysłała do swoich rodzin, a służącym dała wybór. Mogły albo opuścić klasztor, albo przyjąć śluby zakonne. Do dnia dzisiejszego w zakonie mieszka około 20 sióstr. Tutaj kiedyś była pralnia, każda siostra miała swoją miskę i żeby zrobić pranie, brała kamyk, przykładała tutaj, w ten sposób blokowała wodę, która... O, ja nie potrafię tego zrobić jak ta pani. Która napływała do miski i w misce można było zrobić pranie. W misce też jest dziura, więc ta woda z powrotem wracała skąd przybyła. Jedziemy nocnym autobusem do Cabanaconde. Nasza podróż zajmie 6 godzin. Będziemy na miejscu o 6 rano, a bilet kosztuje 20 zł. Jedziemy bardzo krętą drogą. Autobus jechał tak szybko, że jesteśmy o 5 rano w miasteczku, gdzie jest lodowato, nie mamy hotelu. Nic nie spałyśmy. I będziemy teraz chodzić po miasteczku i szukać możliwości noclegowej. W hotelu jest tak zimno jak na dworze, czyli dosłownie kilka stopni. Ale jest piękny napis welcome. Nie możemy tutaj zostać.
pokojach są ogromne grzyby na całe ściany, więc idziemy szukać dalej domu. Przepraszam cię, piesku. No. Dobra. Czekamy przed drugim hotelem. Ten też jest ciepły. Thank you, Anna. Hola. Cudownie. Necesitamos habitación para tres. Znalazłyśmy pokój bez grzyba, w którym jest ciepło. Dostałyśmy mnóstwo kocy. Jest też ciepła woda, ale jesteśmy tak zmarznięte, że ogrzewamy pokój suszarką i ubieramy na siebie tyle ubrań, ile jesteśmy w stanie. No bo jest tutaj chyba z 5 stopni na zewnątrz. W pomieszczeniu może 16.